Granica między science fiction a tym, co znamy jako rzeczywistość, wydaje się wyraźna. Ale czy na pewno? A co jeśli dowody na podróże w czasie są tuż pod naszym nosem, ukryte w starych filmach i na pożółkłych fotografiach? Dzisiaj spróbujemy rozwikłać jedną z największych zagadek. Czy naprawdę da się złamać prawa czasu? Zanim jednak zanurzymy się w naukowe teorie i definicje, zacznijmy od czegoś, co od lat rozpala wyobraźnię w internecie. Od jednej wielkiej zagadki. Czy możliwe, że kamera uchwyciła kogoś, kto przybył z przyszłości? Tylko spójrzcie. Jeden krótki kadr z filmu Chaplina, a wywołał prawdziwą burzę. Z jednej strony słyszymy głosy, że kobieta testuje po prostu wczesny prototyp aparatu słuchowego. Ale z drugiej, no cóż, dla wielu to podróżniczka w czasie, która na chwilę zapomniała się i zdradziła swoją tajemnicę. Właśnie takie anomalie są naszym punktem wyjścia. Ale to nie jest jedyny taki przypadek. Istnieją inne zdjęcia, które sprawiają, że ludzie zaczynają kwestionować linearność czasu. Weźmy na przykład słynną historię o hipsterze z lat 40. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jest rok 1941, a na zdjęciu widzimy człowieka, który wygląda, jakby dosłownie urwał się z naszych czasów. Nowoczesne okulary, t-shirt z nadrukiem, do tego jeszcze ten przenośny aparat. Zastanawiające, prawda? Czy to tylko ktoś, kto wyprzedzał swoją epokę, czy może dowód na coś znacznie dziwniejszego? Takie obrazy naprawdę dają do myślenia. Ale to wciąż tylko zdjęcia, pojedyncze klatki. A co jeśli istnieją całe historie, relacje, które wydają się potwierdzać, że podróże w czasie to nie tylko fantazja? Przenieśmy się teraz ze świata starych fotografii do świata wielkich pieniędzy, bo właśnie tam rozegrała się historia człowieka, który wstrząsnął giełdą, a jego tajemnica do dziś pozostaje niewyjaśniona. Oto Andrew Carlson. Człowiek, który w 2003 roku pojawił się właściwie znikąd. Zaczynał mając w kieszeni zaledwie $800. To, co stało się potem, było tak niewiarygodne, że zainteresowało się nim samo FBI. Kiedy go aresztowano, podejrzewając o wykorzystywanie poufnych informacji, jego wyjaśnienie było chyba jeszcze dziwniejsze niż same zarzuty. No bo jak inaczej wytłumaczyć 126 udanych, niezwykle ryzykownych transakcji, które przyniosły mu $350 milionów? Stwierdził on, że jest podróżnikiem w czasie z roku 2256, ale najlepsze jest to, co stało się później. Po aresztowaniu po prostu zniknął, bez śladu. Nie ma żadnych oficjalnych zapisów na jego temat. Czy to możliwe, że to dowód? Czy może po prostu genialnie zaplanowane oszustwo? A jeśli historia Carlsona wydaje się dziwna, to jest jeszcze bardziej zawiła opowieść o człowieku, który miał przeskakiwać między dekadami. Siergiej Ponomarenko. W 2006 roku pojawił się na ulicach Kijowa, kompletnie zdezorientowany, ubrany w niemodne ciuchy. Twierdził, że przybył z roku 1958. Miał przy sobie dokumenty, które to potwierdzały, a nawet zdjęcie, które rzekomo przedstawiało go w Kijowie w roku 2050. Dobrze, te historie są absolutnie porywające. Ale czas zejść na ziemię i zadać kluczowe pytanie. Co na to wszystko nauka? Czy te opowieści mają jakiekolwiek podstawy w fizyce? Zobaczmy, co na ten temat mówią teorie Einsteina. To właśnie Einstein otworzył nam drzwi do naukowej dyskusji o podróżach w czasie. Jego szczególna teoria względności mówi nam coś rewolucyjnego. Czas nie jest stały. Płynie inaczej w zależności od prędkości. Im szybciej się poruszamy, tym czas dla nas płynie wolniej. To zjawisko prowadzi do słynnego paradoksu bliźniąt. Jeśli jedno z nich poleciałoby w kosmos z prędkością bliską światła, po powrocie byłoby młodsze od swojego rodzeństwa na Ziemi. Ale Einstein na tym nie poprzestał. W swojej ogólnej teorii względności pokazał, że nie tylko prędkość, ale też grawitacja potrafi nieźle namieszać w czasoprzestrzeni. Im silniejsze pole grawitacyjne, tym czas płynie wolniej. To dlatego na przykład zegary na satelitach GPS muszą być stale korygowane, bo na orbicie czas płynie dla nich odrobinę szybciej niż dla nas na Ziemi. A w pobliżu czarnej dziury? Tam czas praktycznie by się zatrzymał. A więc fizyka teoretycznie daje nam dwie drogi, aby podróżować w przyszłość. Albo rozpędzamy się do prędkości bliskiej prędkości światła, albo znajdujemy się w ekstremalnie silnym polu grawitacyjnym. Warto jednak pamiętać, że w obu przypadkach jest to bilet w jedną stronę. I co ważne, to nie są tylko teoretyczne rozważania. Efekt ten, znany jako dylatacja czasu, został zmierzony. Umieszczono niesamowicie precyzyjne zegary atomowe w odrzutowcach i po locie okazało się, że faktycznie chodziły one minimalnie wolniej niż te na Ziemi. A co by było w pobliżu czarnej dziury?
No cóż, tam kilka godzin dla astronauty mogłyby oznaczać całe dekady na Ziemi. Czyli tak, podróż w przyszłość jest naukowo jak najbardziej możliwa. Skoro więc podróż w przyszłość jest, przynajmniej w teorii, w naszym zasięgu, natychmiast pojawia się pytanie, które wszyscy znamy z filmów science fiction. No dobrze, a co z podróżą w przeszłość? I tutaj, niestety, zaczynają się poważne problemy. Problemy logiczne, które nazywamy paradoksami. Najsłynniejszy z nich, paradoks dziadka, doskonale pokazuje, dlaczego majstrowanie przy przeszłości może być po prostu niemożliwe. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Ktoś cofa się w czasie i, celowo lub nie, uniemożliwia swojemu dziadkowi poznanie babci. Co się dzieje? Jego rodzic nigdy się nie rodzi, a co za tym idzie, on sam również. No dobrze, ale skoro się nie urodził, to kto w takim razie cofnął się w czasie, żeby to wszystko zepsuć? Tworzy się błędne koło. To jest właśnie ta fundamentalna sprzeczność, która spędza sens powiek fizykom. Oczywiście istnieją próby obejścia tego problemu, na przykład teoria wieloświatów, która mówi, że każda zmiana tworzy po prostu nową, alternatywną linię czasu. Ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. Ten problem paradoksów sprawił, że niektórzy z największych naukowców zaczęli się zastanawiać, czy wszechświat sam w sobie nie ma jakiegoś mechanizmu obronnego. Słynny fizyk Stephen Hawking zadał kiedyś proste, ale genialne pytanie. Jeśli podróże w czasie są możliwe, to gdzie są turyści z przyszłości? I właśnie na tej obserwacji Hawking oparł swoją tak zwaną hipotezą ochrony chronologii. Samo to, że nie wpadają do nas goście z przyszłości, żeby zobaczyć na żywo ważne wydarzenia historyczne, jest dla niego najlepszym dowodem, że podróże w przeszłość są po prostu niemożliwe. Ale dlaczego? Hawking uważał, że wszechświat ma wbudowany swoisty mechanizm bezpieczeństwa. Same prawa fizyki konspirują, aby uniemożliwić podróż w przeszłość. To znaczy, że nawet gdybyśmy zbudowali wehikuł czasu, na przykład tunel czasoprzestrzenny, to zanim ktokolwiek zdążyłby go użyć, zapadłby się on pod wpływem własnej energii. To tak, jakby natura sama chroniła historię przed paradoksami. Jakie są więc wnioski? Wygląda na to, że podróż w przyszłość to bilet w jedną stronę, który nauka uznaje za możliwy do zrealizowania. Z kolei drzwi do przeszłości wydają się zamknięte na klucz przez paradoksy, a być może i przez same fundamentalne prawa fizyki. A co z tymi wszystkimi tajemniczymi zdjęciami i historiami? No cóż, wiele z nich po głębszym zbadaniu okazało się fikcją albo ma znacznie prostsze, bardziej przyziemne wyjaśnienia. Choć intrygujące zdjęcia i opowieści rozpalają wyobraźnię, obecny stan wiedzy naukowej zdaje się wyznaczać jasną granicę. Przyszłość to cel, do którego być może kiedyś dotrzemy, przeszłość zaś pozostaje zamkniętą ksiągą. A może po prostu jeszcze nie znaleźliśmy klucza, który pozwoliłby nam ją otworzyć? To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi.